No może zacznijmy od takiego wielkiego czerwonego słonia w pokoju, który pojawił się nam na początku tego roku i wywrócił rynek do góry nogami, przynajmniej cloud providerów. Jak w ogóle sobie z tym poradziliście? No nie był to łatwy proces, chociażby ze względu na to, że nasza infrastruktura to dosyć złożony twór i wyglądało to w ten sposób, że jakby poza samym przełączeniem się z licencji VSPP na licencję za subskrypcję, no musieliśmy zrobić bardzo dużo porządków też w infrastrukturze fizycznej. Tutaj sama subskrypcja jest przeliczana w trochę inny sposób, bo jednak nie po użyciu pamięci RAM użytej jak wcześniej, a po samych korach w procesorze. No i jakby ta kwestia przebudowy trochę klastrów, które działały u klientów, czy też u nas bezpośrednio w naszej usłudze cloud, to spowodowało jakby bardzo dużo takiego, wymagało bardzo dużo naszego zaangażowania. No ale poradziliśmy sobie. Część po prostu zasobów zoptymalizowaliśmy. U klientów, u których były jakieś dedykowane klastry, one zostały tak jak działały. No i sytuacja jest taka, że no jakby doszliśmy do pewnego poziomu stałego, który gdzieś tam zamówiliśmy za pomocą naszego partnera, bo nie jesteśmy bezpośrednio partnerem w Broadcomie, tylko współpracujemy razem, więc w ten sposób sobie poradziliśmy z całą sytuacją. No nie zaskoczyło nas to w żaden sposób też, bo już informacja pojawiła się w zeszłym roku w grudniu, więc jakby był ten czas, taki pół roku do przestawienia się na inne tory, na inne trochę myślenie o biznesie, ale generalnie no jakby wymagało to bardzo dużego zaangażowania takiego technicznego i na bardzo niskim poziomie. Nie? Od w zasadzie to była chyba bomba. maja Słuchaj, nazwijmy rzeczy po imieniu. To była bomba dla rynku VSPP. Tak. I to nie tylko w Polsce. Myślę, że można ująć, że to była globalna rewolucja. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, oglądacie, słuchacie Evolution Cast. Dzisiaj firma Exea, nasz partner, właśnie o którym rozmawialiśmy w programie VSPP. Jest to tryptyk, to jest druga odsłona tryptyku o prowajderach VSPP. Chcemy pokazać Wam i uświadomić, że istnieją lokalni service providerzy w Polsce, którzy oferują naprawdę zaawansowane usługi i mają się czym pochwalić. No i dzisiaj chcemy trochę posłuchać o Was. Z nami dzisiaj Marcin, Dawid. Powiedzcie chwilkę o sobie i też powiedzcie chwilę, czym jest Exea, nie? Jasne. To może Dawid zacznij to od swojej strony. Tak, ja nazywam się Dawid Goliat, od strony tutaj biznesu tak naprawdę wspieram wszystko, co się dzieje w Exea. Co robimy, czym się zajmujemy? No jako data center, no to jedno przez drugie dostarczamy wysokowydajne i redundantne, niezawodne usługi IT. I na tym opieramy nasz biznes. Jesteśmy na rynku ponad 10 lat, jakby nie patrzeć. Wszystko się zaczęło tak naprawdę od naszej tutaj serwerowni, od naszego data center, która nadal jest moim zdaniem wyjątkowa na rynku polskim, bo nadal jesteśmy jednym data center w Polsce, który ma certyfikat Tier 3 od Uptime Institute i tym się nadal chwalimy, tym się nadal wyróżniamy. No i na bazie tego obiektu zaczęliśmy budować usługi, zaczynając od podstawowej usługi kolokacji dla centrów przetwarzania danych. Tak, w ramach współpracy z klientami, z ich wyzwaniami, z ich projektami, na bazie tego, co tutaj mamy od strony infrastruktury teleinformatycznej, budowaliśmy dalej usługi. To usługi cloudowe, usługi storage'owe, usługi Jeżeli backupowe. Mogę wejść w słowo. Bo mówisz usługi, to jest niezwykle interesujące, bo wiesz, zazwyczaj dostawcy data center kojarzą się z wielką halą, z podniesioną podłogą, w której sprzedaje się metry kwadratowe. Natomiast ty nie używasz tej formuły, że sprzedajecie przestrzeń w rakach, nie wiem, miejsce na twój własny sprzęt, tylko mówisz o usługach. Dlaczego pijesz w tą stronę? Dlaczego to wasza polityka idzie, jakby strategia idzie w tą stronę?
Tak, no wiadomo, hotel to nie wszystko dla Twoich serwerów. Możesz iść do hotelu, wyspać się i jechać dalej. Możesz też iść do hotelu, zjeść w tym hotelu sobie dobre śniadanie, zostać na jakimś spa i spędzić sobie czas dobrze. No, każdy z naszych klientów jest tak naprawdę indywidualnym projektem, indywidualnym wyzwaniem i wspieramy tego klienta w tych obszarach jak najbardziej kompleksowo, tak to można określić. To rynek zdefiniował tak naprawdę, co my jako provider, jako XA chcemy dostarczać dla naszych klientów. Podłoga to za mało. Podłoga to jest to, co mają wszystkie data center w Polsce, jakby nie patrzeć, a my do tej podłogi dostawiamy wiele komponentów, dostawiamy też know-how, czyli ludzi, naszych ekspertów, którzy kompleksowo są w stanie tutaj wspierać naszych klientów i to nas skłoniło do tego. Rynek tak naprawdę i potrzeby naszych klientów sprawiło, że my nazywamy to jako usługa. I jeszcze bym chciał wrócić do jednej rzeczy, jeżeli mogę, bo może się to wydaje oczywiste, ale niektórzy nasi słuchacze, widzowie mogą sobie nie zdawać z tego sprawy. Dlaczego podkreśliłeś, że Uptime Institute certyfikat? Czy to jest coś specyficznego? No bo wiesz, trzeci jest dość popularnym poziomem, nie? Ale dodałeś właśnie ten Uptime Institute, nie? Dlaczego to podkreślasz? Dlaczego? Przede wszystkim to, że jesteśmy nadal jedynym data center w Polsce, który przeszedł pełną certyfikację Uptime'u. Czyli od momentu zaplanowania projektu, jak i do wybudowania obiektu, a tak samo przetestowania go w jakimś tam reżimie przez tutaj inżynierów Uptime. Nadal jesteśmy jedynym obiektem w Polsce, który ma ten certyfikat. Wielokrotnie spotykamy się z takimi stwierdzeniami jak zgodny z Rated 3, zgodny z Tier 3. Jest wiele obiektów, które mówią, że są zgodne. No my ten proces przeszliśmy od A do Z. Panowie z Uptime przyjechali tutaj, psuli agregaty, psuli OPS-y i sprawdzili, czy się bronimy. No i tak, bronimy się i to nadal będę mówił i to nas wyróżnia. Może jeżeli mógłbym tutaj coś dodać. Jakby od samego początku istnienia XA jestem w tej organizacji, odpowiadam tutaj za usługi, produkty, usługi, które świadczymy klientom. Gdzieś tam byłem na etapie, powiedzmy, jeszcze takim końcowym, ale budowy całego obiektu i widziałem też jakby od podszewki, jak ten proces wyglądał. Może w uzupełnieniu do tego, co Dawid powiedział, dlaczego Uptime? Bo generalnie Uptime Institute angażuje się bardzo mocno we wszystkie etapy powstawania takiego obiektu. Właśnie pomaga projektować, pomogli nam, dali jakieś wytyczne co do tego, jak stworzyć taki obiekt typu data center i później jeszcze na etapie już po wybudowaniu pomogli nam zweryfikować, czy my faktycznie zrobiliśmy to zgodnie ze sztuką i czy wszystkie systemy, które nam tutaj pracują, potrafią nas, że tak powiem, nam zabezpieczyć tą ciągłość działania. Ciągłość działania, która jest jakby, mam wrażenie, jedną z ważniejszych odnóg tutaj tej działalności, którą prowadzimy, bo wszystkie nasze usługi później opieramy na infrastrukturze właśnie, która jest zlokalizowana tutaj w Toruniu w XA Data Center. Właśnie, o tym chciałem do tego nawiązać, czyli jesteście takim prestiżowym Luxus Plus data center, który oferuje jakieś usługi dodane, nie? Czyli tak spa dla serwerów i tak dalej, nie? Jesteśmy, tu rozumiem doskonale. Natomiast też do tego warto dodać, tak sumując to, że to nie tylko jest zgodność, ale jest też certyfikacja idąca za tym, nie? Bo to jest, to rozumiem, ten wyróżnik, który gdzieś tam pokazujecie na rynku. No dobrze, no mamy te metry, które cudownie są spełnione, pyszne śniadania dla serwerów, wspaniałe spa dla maszyn wirtualnych, no nie? Ale to dalej jest coś, co mniej lub bardziej marketingowo ubierają wszyscy. Co jeszcze macie tam u siebie? Powiedzcie o tym, jakie usługi zaawansowane oferujecie
dla waszych klientów. Tak, nie jako ten dom czy ta serwerownia jest takim tylko najniższym poziomem tego, co oferujemy. Przede wszystkim na usłudze IaaS, czy infrastrukturę jako usługa, tu budujemy już przeróżne środowiska dla klientów. Od środowisk aplikacji typu środowisk Kubernetes, przez środowiska dla systemów ERP, po nawet powiedzmy jakieś systemy takie bardziej skomplikowane typu geoportale czy wymiana danych medycznych tutaj w regionie kujawsko-pomorskim. Więc ten zakres, obszar jakby dostarczania infrastruktury razem z naszą opieką, administracją, security i wszystkimi elementami, które są potrzebne do tego, żeby ta infrastruktura była stabilna, ciągle dostępna, ale i też oczywiście bezpieczna i z wszystkimi znamionami tymi security takimi, które powiedzmy są w tej chwili bardzo ważne, bo jednak sytuacja to wygląda bardzo poważnie ostatnimi czasy. Jest to tak jakby nasilony element, czy nasilone są te ataki, że potrafią nam tutaj przysporzyć też niemało pracy w tym temacie. Tak. Od strony tutaj security też dużo dyrektywa NIS2 wniosła i w działania takich data center jak my, czyli sklasyfikowano jako ten obiekt ważny, a tak samo kluczowy. Też wpłynęło na to, jakie tutaj elementy od strony security musiały być wdrożone w naszym obiekcie. I to, co Marcin powiedział, oprócz tych takich podstawowych usług IaaS-owych, też szereg usług stricte dla data center, czyli backupowe przykładowo, czyli gotowe rozwiązania, które zautomatyzują proces kopii zapasowych Twojej organizacji. NIS2 wniósł ze sobą też elementy odmiejscowienia tego backupu, czyli jesteśmy takim idealnym miejscem na to, żeby takie kopie off-site swojej organizacji przechowywać. A druga strona jest taka, że NIS też wywiera wpływ na monitoring infrastruktury i zalecenia co do zbierania logów zdarzeń ze wszystkich urządzeń sieciowych, maszyn wirtualnych, serwerów, etc. Więc też takie stricte usługi Security Operation Center jak najbardziej w naszym portfolio są. Dobrze, ja mam tutaj pytanie, bo mówicie w waszym data center, czy to jest jeden obiekt, czy macie więcej obiektów? Współpracujemy tutaj w tym temacie z NASK-iem. Z NASK-iem realizujemy wspólnie jeden z projektów dużych, takich sieciowych, ogólnopolskich, ale też właśnie korzystamy z ich zasobów, ich wiedzy. Korzystamy z jednego z data center, które posiada NASK w Warszawie, więc tutaj te kwestie właśnie, o których nawet Dawid wspomina, odmiejscowienia backupów, jakichś replikacji tych systemów, oczywiście też zachodzą te procesy, sami uczestniczymy i jakby dla swojego bezpieczeństwa wykonujemy tego typu instalacje właśnie odmiejscowione, ale też pomagamy później klientom zrealizować to samo u nich w infrastrukturze. Czyli na przykład takie kopie od nas, od klienta do nas. Także Exea jako data center, to zawsze mówimy o tej lokalizacji naszej głównej w Toruniu. To jest nasz obiekt podstawowy. Zapas czy zapasowa infrastruktura jest w data center NASK-u w Warszawie. Dziękuję. To tak się zastanawiam jeszcze, bo zaczęliśmy tą naszą rozmowę od części VMware'owej, w której współpracujemy. Jaki tak naprawdę największe wyzwanie, już nawet nie chodzi nawet o zmianę licencyjną, która gdzieś tam nastąpiła, ale takie technologiczne, którymi się zderzyliście w ostatnim roku i sprawiło, że przenieśliście się według was na wyższy poziom? No to co mogło to być? Co uważasz, że
było takim tematem? Myśmy wykorzystywali, mam wrażenie, tak do tej pory tylko część z dostępnych elementów VMware'a. I myślę, że ten największy skok taki technologiczny jest w tym, że zaczynamy poznawać coraz to nowe elementy, tak? W pewnym sensie sieć i NSX, wirtualizacja sieci, to był jeden z takich elementów, w który musieliśmy się mocniej zagłębić, bo jakby wraz ze zmianą licencjonowania też sam VMware zmienił trochę podejście do wirtualizacji sieci, więc już w zasadzie od roku tam pracowaliśmy nad tym, żeby się do tego NSX-AT, bo o tym mówię, w jakiś sposób przymierzyć i przejść w tą technologię. Więc to był jeden z takich skoków, które wykonaliśmy. Troszkę na zasadzie takiej, że przyspieszyliśmy pewne kroki, bo chcieliśmy sobie zoptymalizować pewne tutaj kwestie związane z infrastrukturą. Druga sprawa, bardzo mocno zaczęliśmy też wykorzystywać narzędzia vRealize Operation Center i tam z tego mocno korzystamy w kontekście właśnie takim raz, że czerpiemy z tego wiedzę o środowiskach naszych klientów, bo mnóstwo danych dostarcza to narzędzie. Z drugiej strony w pewien sposób też pomaga nam dbać o właśnie bezpieczeństwo tych środowisk, bo tam też pokazuje wiele elementów związanych takich z powiedzmy czy dostępnością, czy jakimś ruchem niepożądanym i tego typu historiami. Więc to myślę, że takie dwa duże elementy. No i też myślę, że jesteśmy jednym z niewielu prowajderów, dostawców VMware Cloud Directora. To też element, powiedzmy, taki mało popularny, jeżeli ktoś on-prem korzysta z VMware'a, to panel taki już do obsługi, powiedzmy, tej infrastruktury, który spina wszystkie elementy VMware'a, tak? Czyli Taki VMware Cloud Director as a Service, tak? Tak. Który spina te zasoby, które daje nam vCenter, z drugiej strony sieć, którą daje nam NSX, z trzeciej strony jeszcze Vima, który jest tutaj vendorem takim u nas backupowym i te wszystkie elementy mogą funkcjonować razem w ramach jednego środowiska za pomocą właśnie VMware Cloud Directora. Właśnie tu chciałem zadać wam pytanie, bo wszystkie te feature'y, które uruchamiacie wewnętrznie w waszym środowisku, w jaki sposób one dają korzyść dla klientów, których macie? No bo rozumiem, że chcecie prawdopodobnie to uruchamiać jako self-service portale, dawać dla klientów. Jak wygląda to, że wdrażacie nowe technologie, które przychodzą z dobrym inwentarza, że tak powiem, VMware'owym, czy się chce, czy nie, i dostajecie je i wdrażacie. I jaka jest wasza strategia przekazania tego do klienta końcowego? No, myślę, że przede wszystkim taka podstawowa korzyść chyba, która płynie w ogóle z usług cloud. Czyli nie muszę uruchamiać środowiska u siebie, nie muszę kupować tych serwerów, tworzyć jakiegoś odpowiedniego pomieszczenia właśnie, żeby przechowywać te serwery. Mogę przyjść do takiego dostawcy jak Exea, w łatwy sposób zamówić kawałek infrastruktury i zapłacić tak naprawdę za to, co wykorzystałem. Dostaję jakieś środowisko, kiedy mam potrzebę, korzystam z niego, kiedy nie mam. Tutaj jeszcze kwestia właśnie dochodzi tego naszego elastycznego podejścia i rozliczania w zasadzie w takim modelu pay as you go. Więc to myślę, że jest taka największa korzyść. Nie martwię się o tą dostępność, to mi gwarantuje dostawca, nie martwię się o zasoby, które są mi potrzebne. Mam projekt dzisiaj, uruchamiam, jutro mam decyzję o zamknięciu projektu, zamykam projekt i jakby rozliczam się z dostawcą tylko za to, z czego korzystałem. To jest, myślę, taka największa korzyść. Może jeszcze, Dawid, tobie przychodzi coś do głowy takiego, bo jakby jest wiele korzyści jeszcze w ogóle z korzystania Exei takich poza tą samą infrastrukturą, tak? No bo my na to nakładamy bardzo często nasz management,
czyli naszych administratorów, nasze kompetencje i to w kontekście utrzymania środowiska, ale i też w kontekście security sieci i tych wszystkich obszarów. Nie? Więc to jest bardzo duża korzyść. Nie musisz mieć w tej chwili, wiesz, po kilku wykwalifikowanych inżynierów u siebie na pokładzie, bo możesz skorzystać z takiej XAI i oni zabezpieczą to w pełnym zakresie. Tak bym to powiedział. Ja tylko ewentualnie dodam, że te wszystkie feature'y, które dochodzą, tak naprawdę mają na coś wpływ. Mają wpływ przede wszystkim na to, że te systemy są niezawodne, czyli dają tą ciągłość działania, o której zawsze mówimy i na której naszym klientom zależy. I przez to, że dochodzą nowe feature'y, przez to, że mamy wiedzę i technologię, te projekty są bardzo proste do realizacji. Klient tak naprawdę nie musi dużo angażować swoich zasobów po to, żeby korzystać z tych naszych usług, bo od momentu, nie wiem, przygotowania takiego VDC do importowania maszyn, czy to w ramach rozwiązań VMware, czy odtworzenie z backupu za pomocą Vima, to jest kilka prostych kroków, kiedy ten klient może przemigrować te maszyny od niezależnie którego cloud providera bezpośrednio do nas, a my na to dołożymy nasze kompetencje, nasze doświadczenie, nasze security, które jest obecnie kluczowe dla naszych klientów. Jasne. Wiesz co, tak zaczęliście fajnie opowiadać o tym stosie poza VMware'owym, bo to też jest dość interesujące dla klientów. Nie mówię o tym, czego używacie wewnątrz, tylko bardziej chodzi o to, co jakby jest rozwiązaniami oferowanymi dla klienta. Słyszeliśmy VMware oczywiście, słyszeliśmy Vim. Co jeszcze jest taką technologicznym stosem, który gdzieś tam dla klientów udostępniacie? Bardzo mocno, myślę, taką nogą u nas jest jeszcze cały stos storage'owy. Wykorzystujemy tutaj rozwiązania typu CEF i udostępniamy ten storage, tą przestrzeń dyskową, w zasadzie nieograniczoną, bo to w tej chwili już jest, liczymy w petabajtach tą przestrzeń, którą tutaj utrzymujemy. Więc udostępniamy za pomocą popularnych protokołów, między innymi S3, który tam został stworzony przez Amazona i AWS. Więc podobnie jak tam, też w łatwy sposób z poziomu, powiedzmy, łącza do internetu możemy dostać też nieograniczoną ilość miejsca na nasze dane, kopie bezpieczeństwa, czy też jakieś dane aplikacji, różne multimedia pod gdzieś swoje serwisy. To jest myślę, że bardzo mocna nasza kolejna noga, czyli ta noga storage'owa. Poza tym też jesteśmy partnerem dla Microsoftu. Z Microsoftem współpracujemy w takim modelu SPLA. Jako service provider mamy prawo udostępniać naszym klientom też licencje, te, które perpetual kupujemy w pudełkach na Windows Server, czy MS SQL, czy licencje takie dostępowe typu RDS. Tutaj jesteśmy service providerem Microsoftu i możemy udostępniać tego typu licencje, bądź też licencje już subskrypcje z Azure'a i MS365. Więc te usługi też u nas są dostępne, co pokazuje, że też nie jesteśmy zamknięci tylko na ten swój świat tutaj chmury naszej, lokalnej, XAI, ale też jakby znamy technologie, które są globalne i dostępne tak dla wszystkich. Myślę, że jeszcze kolejny element taki, który już zahacza trochę o security, ale też bardzo mocno związany jest z siecią. Jesteśmy też partnerem Fortinet i rozwiązania wszystkie właśnie sieciowo security Forti znamy bardzo dobrze i też mamy inżynierów, którzy się w tych technologiach bardzo dobrze czują, więc to jest taki jakby kolejny element dostępny w XAI.
Coś byś dodał? Co warto też dodać, to że wszystkie te nasze usługi czy rozwiązania, którymi wspieramy, są dostępne dla naszego klienta z jednego panelu. Tak? Mamy panel XA 365, w którym nasi klienci tak naprawdę i mają dostęp do supportu, i mają podgląd pod monitoring infrastruktury, jeżeli korzystają z elementów sokowych. Mogą w każdej chwili domówić sobie zasoby IaaS, mogą domówić zasoby storage'owe, mogą umówić konsultacje z naszym tutaj account managerem, żeby wspierał w procesie ewentualnie nowych projektów, etc. Więc przez prostotę dostępu do nas, przez to automatyzację tych procesów zakupowych też chcemy być takim wyjściem do klienta i tym wsparciem na każdym procesie tak naprawdę kontaktu z nami. Evolutioncast to podcast głównie case study. Chciałbym, żebyście opowiedzieli o tym, który market, który wektor rynku jest dla Was najciekawszy, gdzie macie najwięcej klientów, gdzie się sprawdzacie, z czego jesteście najbardziej dumni jakby z Waszych rozwiązań? Chyba wiele tutaj takich kawałków rynku można by wrzucić. Wspomniałem już o powiedzmy ERP-ach, więc zaczynając od firm księgowych, przez handlowe, po logistykę, wszyscy, którzy utrzymują gdzieś tam te systemy ERP u siebie, bardzo dobrze jakby nam tutaj wychodzi właśnie to udostępnianie środowisk pod tego typu elementy. Ale też idąc w zupełnie inną stronę, na przykład bardzo dobrze wychodzi nam współpraca z bankowością. Dostarczamy, co prawda trochę wspólnie z Attendem, mamy projekt z przestrzenią dyskową, miejscem na dane, ale taką o charakterystyce warma, czyli raz zapisane dane nie mogą być zmieniane i my gwarantujemy właśnie tą niezmienność tych danych. Powstała w tym celu odpowiednia sieć blockchainowa, w których tam są przechowywane różnego rodzaju właśnie te hasze dokumentów i one nam potwierdzają, że ten dokument jest w takiej formie niezmienionej przechowywany, ale to jest jedna z usług takich gotowych, która też bardzo dobrze funkcjonuje właśnie w świecie, kiedy podpisujemy umowy z klientami, chcemy mieć tę umowę gdzieś w formie elektronicznej przechowywaną, ale chcemy mieć też gwarancję i dla siebie, i dla klienta tej niezmienności treści tej umowy. I tutaj właśnie i bankowość, i sektor ubezpieczeń ceni sobie i jakby to jest usługa, która myślę dobrze funkcjonuje w tym sektorze powiedzmy rynku. Świetny przykład z tym blockchainem. Poproszę więcej takich przykładów, jeżeli oczywiście coś macie takiego, bo retoryka większości service providerów w Europie, na świecie jest właśnie taka, o której mówiliście dotychczas i jakby wyróżnikiem są właśnie tego typu smaczki i wydaje mi się, że blockchain, bankowość, bardzo duży nacisk na dane, o którym cały czas mówicie, widzę, że to tak wraca, ten storage jest taką ciekawym osiągnięciem u Was w organizacji. Czy coś jeszcze tego typu, nie wiem, jakieś niesamowite klastry obliczeniowe, szukamy smaczków, które, wiecie, pobudzą tych klientów, żeby wyjść może ze swoimi bardzo specyficznymi use case'ami do chmury. No bo wiadomo, wiecie, maszyna wirtualna, backup, to są rzeczy, które powiedzmy już przejadły się wszystkim. Możemy to umieścić w zasadzie wszędzie i podejrzewam, że podobne interfejsowanie do tego będzie. Ale są takie use case'y, które wielu naszych klientów mówi, sam to zrobię najlepiej. A może się okaże właśnie, że ktoś już to robił. Jeżeli macie coś takiego, to bardzo bym Was prosił coś jeszcze. Blockchain jest rewelacyjny. Bardzo mi się podoba, w szczególności, że jest to technologia, która trudno się adaptuje do rynku. To znaczy trudno jest sobie wyobrazić, że akurat ja ze swoim use case'em mogę się umieścić w blockchainie, jeszcze w ogóle co to jest, jak to ogarnąć, a tutaj mamy, popatrzmy, szereg specjalistów w Toruniu. Fenomenalna sprawa. Co jeszcze macie tutaj, panowie, ciekawego? No nie wiem, Dawid, ja myślę, że właśnie całe Security Operation Center
To jest taki też ciekawy temat, który nie pod tym względem, taki, że jest jeszcze może nowy, świeży, nie do końca rozpoznany, ale już co niektórzy zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że będą potrzebowali całego stosu właśnie technologicznego, całego zespołu, który dba o bezpieczeństwo danych w firmie, i to jest jeden z takich elementów ciekawszych, które w tej chwili się u nas dzieje. Od długiego czasu, bo już kilka lat jakby bardzo mocno na to zwracamy uwagę, tworzył się u nas taki zespół Security Operations Center. W tej chwili właściwie wyszliśmy z ofertą też na rynek w tym temacie. No i tutaj oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, no przecież ja mam gdzieś u siebie zespół informatyków, oni mi to dobrze ogarną, ale trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to nie jest tylko kwestia uruchomienia jakiegoś systemu SIEM do monitorowania wszystkich zdarzeń w naszej sieci. To nie jest kwestia tego, żeby jakąś część rzeczy sobie zautomatyzować i po prostu, no dobra, jak będzie atak, to wiecie, wytniemy tam połączenie z internetem i już będzie wszystko w porządku. Ważna jest prewencja, ciągłe obserwowanie zachowania użytkowników, zachowania systemów i takie reagowanie przed jeszcze atakami, tak? To jest ten element, który my jesteśmy w stanie dostarczyć. To dostarcza nasz zespół. Jedną rzecz chcę tu powiedzieć, bo SOC jest tematem, który oczywiście przez ostatnie lata gdzieś tam na rynku znajduje swoich odbiorców coraz częściej. Ludzie się do tego przekonują, żeby realizować to poza organizacją, też ze względu na to, ze względu na odpowiedzialność. Może tak, to jest wyoutsourcowanie przy okazji odpowiedzialności, nie? Nie ukrywajmy, że jest to fragmentem oferty. Natomiast ja mam tutaj pytanie do Was, bo jakkolwiek spotkałem się u kilku service providerów z SOC-iem oferowanym na swojej infrastrukturze, czy wychodzicie z tą ofertą SOC-u też do infrastruktury, która rezyduje u klienta? Czy to jest raczej produkt kierowany tylko do tego, co jest u Was? No jak najbardziej tak. To jest część, którą jak najbardziej bierzemy na siebie tak naprawdę. SOC tak naprawdę nie miałby sensu, jeżeli nie wzięlibyśmy całego klienta pod monitoring. To jakbyśmy tylko część tej infrastruktury monitorowali, no to mamy nadal ten taki kluczowy element, na którym pracują przykładowo użytkownicy klienta, stacje robocze. To są te potencjalne źródła najczęstszego ataku na organizację, więc trzeba iść tutaj w tym obszarze holistycznie. I każdy taki projekt SOC-owy to jest, można to tak w czasoprzestrzeni określić, kwartał pracy z takim klientem. Od momentu poznania się po szereg analiz bezpieczeństwa infrastruktury, którą obecnie klient posiada, przeskanowanie tej infrastruktury przez naszych inżynierów, poznanie gdzie jest wystawione, co się gdzie łączy, jak ten klient komunikuje się z rynkiem na zewnątrz, tak to może określmy. Poprzez szereg tych audytów, tak to nazwijmy, bo raport powstaje taki przedwdrożeniowy. W takim raporcie określamy, co jest dobrze, co jest do poprawy, jakie widzimy elementy, które wymagałyby wdrożenia w następnych miesiącach. No i dopiero po tym takim, powiedzmy, pierwszym elemencie rozpoczynamy integrację tych naszych systemów SIEM-owych z klientem. A po integracji następuje gdzieś tak miesięczny taki cykl, powiedzmy, nauki tego klienta, tak to określmy. Uczymy się tak naprawdę jego, powiedzmy, rutyny pracy, co jest standardem, co jest anomalią. Przygotowujemy odpowiednie automatyzację blokowania ewentualnych anomalii. Przygotowujemy też playbooki i ten proces wdrożenia tak naprawdę miesięczny pomaga nam zminimalizować te zdarzenia bezpieczeństwa do jakiegoś takiego, powiedzmy, realnego poziomu, gdzie my już będziemy pracowali na tych elementach, które wychwyciliśmy już wcześniej. A tak samo po tym elemencie powstaje też taki raport powdrożeniowy, gdzie klient wie, gdzie ma
co podłączone, gdzie logi są archiwizowane, jaki okres, gdzie dane będą przechowywane, więc wszystko to w takim raporcie powdrożeniowym się zawiera, a potem ustalamy szczegóły, to co Marcin powiedział, co do monitoringu, czyli w jakich godzinach klient chce, żeby go monitorować na przykład, jak my mamy reagować na te zdarzenia, no i oczywiście najważniejsze, gdzie jest ta odpowiedzialność na ewentualny incydent niewykryty i jak dalej się z tym poruszać. Myślę, że jeszcze ciekawy tutaj taki, gdzieś przewija się, co tam któryś case właśnie, taki temat trochę może edukacyjny, ale pojawiają się klienci, którzy na przykład mówią, słuchajcie, a może byście zorganizowali też takie testy socjotechniczne na tych naszych użytkownikach, tak żebyśmy mogli im pokazywać, gdzie popełniają błędy, w jaki sposób nie klikać, nie reagować. No i mieliśmy właśnie kilka przypadków już takich, że no ciekawie to wychodzi, gdzie okazuje się, że nawet osoby związane trochę z IT, które mówią, nie, no ja to nie, przecież użytkownicy robią cały ten bałagan, to one też się potrafiły złapać na różnego rodzaju haczyki, więc takie ciekawe elementy, ale to z reguły jest tak na specjalne życzenie już klienta, gdzieś tam wchodzimy w taki element takiego socjotechnicznego badania tych użytkowników. Nie? Co się teraz dzieje na rynku od strony technologii, jakimi można oszukać użytkownika, jest przerażające. Od podszycia się pod numer telefonu, modulator głosu, AI, zmiany twarzy, więc tych wektorów ataku i możliwości jest obecnie tyle, że no ten użytkownik, który pracuje na stacji roboczej, musi być prewencyjnie testowany po to, żeby dać tą powiedzmy jakiś tam podstawowy firewall swojej osoby w tę stronę. Czujność, tak, myślę, że to jest ważny element w dzisiejszym świecie, w szczególności, że tak jak mówicie, ta kwestia związana z zarządzaniem w ogóle całym security w firmie nie jest trywialna, bo to nie jest jedna warstwa, tak jak było kiedyś, że security zamykało się w firewallu. Nie? To są czasy już dawno minione i myślę, że człowiek im dalej idzie w las, tym bardziej się orientuje, jak bardzo jest to temat zawiły, więc myślę, że to jest bardzo ciekawa usługa. Powiedzcie mi, bo trochę już takich liczb padło, nie? No 10 lat na rynku, jedno swoje, drugie wspierające data center. Jakiej skali jest Exea? Ilu macie tak klientów, ile macie tysięcy zwijemek, nie wiem, takie rzućcie cyfry. Ludzie są zainteresowani zawsze tym. To jest coś, co naszych słuchaczy, widzów zawsze ciekawi. Jak polska firma się skaluje? W tej chwili to myślę, że tutaj mówimy o około 2000 środowisk takich powiedzmy produkcyjnych. No już nie mówię o samym managemencie gdzieś tam pod spodem, bo tego jest jeszcze z reguły, może nie razy dwa, ale spora część. No więc około 2000 takich środowisk produkcyjnych. To myślę, że może się mniej więcej, może nie tylu klientów, ale no prawie 1:1. Co więcej, to już wspomniałem, gdzieś tam pod spodem przekłada się powiedzmy na kilkadziesiąt serwerów pracujących na tę infrastrukturę. To jest, myślę, w tej chwili w granicach może 5, może 6 tysięcy maszyn wirtualnych. To są petabajty w zasadzie w tej chwili macierzy dyskowych i petabajty klastrów takich typowo storage'owych. Myślę, że ten storage'owy robi takie największe wrażenie i on ma w tej chwili w granicach 20 petabajtów, o ile się nie mylę. Tak na 2 lokalizacjach, bo jeszcze jakby część jest właśnie w lokalizacji tej warszawskiej. To są ilości, które powiedzmy na ten moment już funkcjonują tak produkcyjnie. No i największy chyba też przyrost widać na tych właśnie środowiskach storage'owych. Tutaj danych przybywa lawinowo i tak jak właśnie na świecie przybywa lawinowo, tak też lawinowo trochę rozwija się nam tutaj ta infrastruktura taka storage'owa.
To, co mi się podoba od strony tutaj rozwoju naszych klientów, to powiedzmy, że około 1000 klientów jest obecnie aktywnych, a każdy klient nie ma tylko jednego projektu. Jeden projekt może być związany z cloudem, jeden projekt może być związany z cloudem i z backupem tego cloudu, drugi projekt będzie backup jego instalacji on-prem, potem dojdzie jakiś element Microsoft 365, czyli dostarczenie licencji, wdrożenie tego elementu w organizacji, potem dojdzie kolejny element backupu Microsoft 365 tej organizacji i tak naprawdę z jednego projektu cloudowego, gdzie zaczynaliśmy przykładowo od jakiegoś ERP-a, robi się 5 kolejnych projektów, gdzie ten klient podczas rozmów z nami, podczas współpracy z nami uświadamia siebie i swoich pracowników, co jest dalej w organizacji potrzebne i poprawia ten poziom security o kolejne komponenty, takie właśnie jak backup offsite, jak backup Microsoftu, automatyzację tych procesów backupowych, storage jakiś nie wiem, współdzielone dla pracowników, więc tych takich małych projekcików później się tworzy coraz więcej. Powiedzcie mi, jak już zmierzając ku końcowi, jakie są plany rozwojowe? Pewnie klientów macie z zagranicy. Czy zamierzacie się otworzyć gdzieś za granicą jako Exea, nie wiem, XYZ country? Czy ekspansja jest planowana? Jakie są takie ogólne plany, gdzie chcecie być w najbliższe lata? Co do ekspansji, to na pewno nie planujemy, więc żaden obiekt na razie nie jest gdzieś tam powiedzmy z tyłu głowy. Niemniej największym takim powiedzmy orkiem w głowie jest obecnie obszar security, czyli to, co się dzieje w ramach Security Operation Center i rozwój tych usług, rozwój zespołu, który tutaj po naszej stronie jest powołany, żeby odpowiednio monitorować tych klientów, no to tutaj tak naprawdę najwięcej energii spalamy i wkładamy po to, żeby ten element najmocniej rozwijać. Myślę, że też gdzieś taka idea multi-cloud trochę też nam przyświeca. Tak jak słyszałeś, jesteśmy już partnerem dla Microsoft 365 czy Microsoft Azure i jako cloud service provider też funkcjonujemy na rynku, więc tam w tym obszarze są jakieś kompetencje już po naszej stronie budowane i to też gdzieś ta cienka granica, myślę, zacznie się zacierać, więc to też jest jeden z kierunków, w którym Exea myślę, że będzie dążyła. Przy czym z wskazaniem jednak na lokalne środowiska. Mamy dużą część właśnie tych klientów takich z biznesu właśnie regulowanego gdzieś przez KNF czy różne inne europejskie instytucje i trochę zamykamy się właśnie w obszarze europejskim tutaj w działaniu, ale skupiamy właściwie na Polsce, nie? I tu myślę, że na ten moment żadna ekspansja nie jest planowana. To jest wspaniała droga. Myślę, że im węższy target klientów i większa specjalizacja, tym myślę, że większa szansa na sukces, jeżeli chodzi o to, bo patrząc na ilość partnerów, możliwości wyboru, ostatnio nagrywaliśmy taki podcast It's Too Many Clouds, nie? Że jest za dużo chmur. Ale dlaczego jest za dużo chmur? Bo jest za dużo bardzo wyspecjalizowanych potrzeb klientów i to nie jest dlatego ich jest za dużo, bo wszyscy oferują to samo, tylko jest ich dużo, dlatego że na przykład wy wyspecjalizowani jesteście w pewnych elementach i odnajdujecie klientów, którzy tego potrzebują w najwyższej jakości. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. To był Evolution Cast, był ze mną Marcin i Dawid z firmy Exea. Spójrzcie na ich stronę, docencie polskie firmy, które oferują naprawdę światowej klasy usługi. Bardzo się cieszę, że jesteśmy partnerami i że możemy razem współpracować. No i cóż, zapraszam do korzystania i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki.